Dzień dobry, Mirosław Maziarka. Dzisiaj jesteśmy w gminie Harsznica, w gospodarstwie Jakuba Micyka. Cześć. Dzień dobry. Jakub, prowadzisz gospodarstwo ekologiczne. Jakie to jest i od kiedy? Tak, gospodarstwo ekologiczne. Pierwszy raz do ekologii zgłosiłem się w 2019 roku. 4 lata. Najpierw były te okresy karencji, obecnie jestem już w pełnej ekologii, pole są ekologiczne. Uprawiasz? Głównie kapustę białą na przemysł, do kiszenia, a także koper, zboża. Gdzie ten produkt idzie do kieszenia? Produkt idzie do kiszenia do firmy Siła Natury, która Lokalna tutaj firma. lokalna firma harsznicka, która później sprzedaje to przez dystrybutora do Biedronki. Do Biedronki pod jaką marką jest? Pod marką Kwaśni Biohaterowie. A, to jest ta ekologiczna, ale też tylko polski rynek, czy jeszcze gdzieś sprzedajecie? Eksportujemy też na przykład na rynek Stanów Zjednoczonych. No to ładnie, no to już jest fajnie. Jesteśmy tutaj dzisiaj, bo chcemy poruszyć dwa bardzo ważne tematy, które w gospodarstwie Kuby tutaj zostały rozwiązane na podstawie doświadczeń i praktyk. Jeden to jest zdrowotność sadzonek, którą wsadzamy w pole, a drugie utrzymanie tej dobrej jakości przez cały sezon. Powiedz mi w takim razie o sadzonkach, jak to się zaczęło, bo to w ubiegłym roku. Generalnie zaczęło się w ubiegłym roku, ale tak naprawdę całe te doświadczenia też moje jako producenta ekologicznego sięgają dalej. Jeszcze 2 lata wstecz zgłosiłem się do Ciebie z problemem w fuzarium już na główkach kapusty pod koniec sezonu, gdzie już nie dało się nic z tym zrobić i umówiliśmy się, że od kolejnego sezonu będziemy ochronę stosowali Agroecon Protect. To jak to zrobiłeś w ubiegłym sezonie? W ubiegłym sezonie przebiegało to w ten sposób, że na rozsadzie nie dałem Agroecon Protect. Tak. Z tą rozsadą za wiele nie zrobiłem, po prostu ją podlałem po przyjeździe do mnie i wysadziliśmy na pole. Po jakichś 2 tygodniach pierwszy raz pojechałem zobaczyć kapustę w polu, ponieważ troszeczkę dalej od gospodarstwa mam pole jedno. Okazało się, ku mojemu zdziwieniu ogromnemu, że pole jest praktycznie całe takie białe, w białych liściach, liście już zamierały kapusty. Napisałem do Was. Tak. Poprosiliście mnie o przyjazd z sadzonką do badania. Tak, Zbadaliśmy w laboratorium. Wyszła tam nam na pewno szara pleśń w zeszłym roku. W międzyczasie, zanim dostałem wyniki badań, już przy Waszym zaleceniu, tak, żeby od razu. pierwszy raz pojechaliśmy z Agroecon Protect w pole. Tak. Było to 1,5 hektara, więc najeździłem się sporo. Później po 2 dniach zastosowałem jeszcze raz Agroecon Protect. Wtedy przyszły wyniki i okazało się, że mieliśmy rację, że trzeba już działać. I jaki był efekt? Efekt był bardzo zadowalający, ponieważ kapusta, która rosła w innym miejscu, która nie była chora, była to inna odmiana, w innym terminie przyjechała. Po 2 tygodniach nie było różnicy pomiędzy tymi 2 polami. Czyli generalnie przyszedł problem z rozsadą. Przyszedł problem na pewno z rozsadą. Tak. I w takim razie na podstawie swoich doświadczeń, co zrobiłeś w tym roku? W tym roku, po uzgodnieniu z Tobą, już po przyjeździe rozsady, po pierwsze zabrałem sadzonkę, jeszcze niczym nie pryskaną, nie podlewaną do Ciebie To z badania, co do tam zbadania. czy jest zdrowa, czy nie? Po Wizualnie? wizualnie mogliśmy podejrzewać, że jest to sadzonka chora, zainfekowana. I zastosowałem 2-krotnie podlewanie z roztworem 4%, 4-5 około procentowym rozsadnik. Mocno pomoczyliśmy też korzeń, wszystko to z liści również spłynęło do korzenia. I po 2 dniach, czyli po 2 cyklach stosowania Agroecon Protect, znowu zawiozłem do Ciebie sadzonki, kapusty i spadaliśmy powtórnie. I okazało się, że fuzarium, kladosporium, a potem w A zasadzie... po zastosowaniu 2-krotnym Agroecon Protect na rozsadniku nie mieliśmy już chorób. Tak. Bo ja tutaj podam, że Agroecon Protect jest zarejestrowany też do zaprawiania nasion i on działa, jeśli się go opryskuje rośliny, to działa kontaktowo i wgłębnie. Natomiast jeśli podlewamy, w polu nie możemy za bardzo podlać, ale rozsadę możemy podlać. W słoneczny dzień, kiedy roślina pracuje, to on działa też systemicznie, czyli możemy wyeliminować wszystkie patogeny, które są w roślinie, a że to jest środek biodegradowalny, zarejestrowany do ekologicznej produkcji, no to nie ma żadnego problemu, żeby mieć jakieś problemy. Dokładnie. Jutro mija tutaj 2 tygodnie od posadzenia Tak? i nie widzimy, żeby kapusta była chora. Jedynie oznaki ostatnich Liście jakieś takie. które były zainfekowane, już zaatakowane chorobą, Bardzo wlecze. ale zatrzymaliśmy chorobę, kapusta jest piękna, zdrowa,
ładnie rośnie. I co będziesz teraz dalej? Jak to będzie się ochrona w tym roku? W tym roku mam zamiar już pełną ochronę Agroeka Protect, Aha, czyli bo przekonałeś. przekonałem się w zeszłym roku, właśnie zaczęła się moja przygoda od tej szarej pleśni. Tak. Następnie już cały sezon chroniłem głównie Agroeka Protect i Jaki miałeś efekt jest również bardzo zadowalający, ponieważ był dość wysoki jak na ekologię PRON, a co najważniejsze, przy zbiorze kombajnowym nie musiałem za bardzo tej kapusty obierać. Musiała ona zostać oczyszczona tylko z zewnętrznych liści i bielutka trafiła do kiszenia. Wewnętrznych jakichś bakterios czy fuzariozy nie było. Nie było, tylko ewentualnie zainfekowały się w ostatnich dniach zewnętrzne liście. Tak, a w tamtym roku tutaj generalnie w regionie Harsznicy był bardzo ciężki rok i No, wielu presja. producentów miało duże problemy. Zdecydowanie pogoda sprzyjała rozwojom chorób. Czyli w tym roku, jeśli będziesz stosował, to na jakiej podstawie? Jak to, kiedy będziesz stosował? Tak jak zacząłem w zeszłym roku już od przygody z szarą pleśnią, to znaczy po monitoringu z systemu FarmSmart, gdy dostaję powiadomienie, że jest duży procent infekcji w regionie Harsznicy, wówczas zapobiegawczo, można powiedzieć, zastosuję Agroeka Protect. Tak, bo to system jest, który po prostu mówi, kiedy jest infekcja, kiedy jest zagrożenie, wtedy można do 48 godzin zastosować i eliminujemy rozwój choroby. Tak, dokładnie. No to fajnie, no to cieszymy się w tym roku jeszcze, że będą lepsze plony, sadzonki rosną. Oby tak było. Także zapraszamy, subskrybujcie ten kanał, a jeśli chodzi o cenę produktu, środka, to możecie sprawdzić na stronie AgroSmart Lab. Zobaczycie, że jest to tańsze rozwiązanie niż konwencjonalne nawet.